W zakresie etnocentryzmu i etnorelatywizmu ważne jest, żeby sobie uświadomić, że istotna jest perspektywa, którą my przyjmujemy. Proszę Państwa, perspektywa ma znaczenie. Perspektywa nadaje nam pewną głębię interpretacyjną. Z jednej strony określone zachowanie z naszej perspektywy kulturowej może być jednoznacznie interpretowane, ale kiedy uświadomimy sobie, że tak naprawdę to zachowanie może być motywowane pewnym odmiennym kontekstem, nagle okazuje się, że możemy lepiej rozumieć dane zachowanie właśnie przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań, czy to kulturowych, czy to językowych. I to nas prowadzi do dwóch pojęć, mianowicie etnocentryzmu i etnorelatywizmu. Etnocentryzm to jest pierwszy etap naszej podróży w zakresie wzrastającej wrażliwości kulturowej. Etnocentryzm to jest zaprzeczanie, minimalizowanie znaczenia różnic kulturowych, to jest uważanie, że te reguły, które wiążą się z naszą kulturą, są dominujące, a wszystko inne może być troszkę gorsze, mniej ważne, mniej istotne, mniej wartościowe. Wszystko to, co się właśnie przejawia nastawieniem etnocentrycznym, czyli stawianiem swojej kultury na piedestale, może wiązać się negatywnych efektów w naszej pracy zawodowej. Może wiązać się to z zniekształcaniem obserwacji, które realizujemy. Może wiązać się to z błędnymi wnioskami, gorszym rozumieniem pewnych zachowań. To, do czego powinniśmy dążyć, to do minimalizowania właśnie etnocentryzmu. Dlaczego? Dlatego, że dążymy również do minimalizowania działań, które mogą potencjalnie dyskryminować, mogą wiązać się z agresją, czasami bardziej bądź mniej zapośredniczoną przemocą. W związku z tym nasza podróż w kierunku wrażliwości kulturowej wiąże się z etnorelatywizmem. Etnorelatywizm to jest postawa, w której spostrzegamy, widzimy, jesteśmy świadomi różnic kulturowych, różnic między kulturami i je akceptujemy. Nie znaczy to, że wszystkie te różnice musimy traktować jako równie pozytywne. Możemy przecież waloryzować, możemy nadawać pewną walencję tym różnicom, niemniej jednak traktujemy je jako równoważne. Akceptujemy je. Uznajemy naszą kulturę jako jedną z wielu równoprawnych i tak samo wartościowych kultur. W kontekście pracy wiąże się to więc z lepszym dostosowaniem się do często niewidocznych na pierwszy rzut oka powodów zachowania. Prowadzi to również do bardziej harmonijnych i bardziej adekwatnych interakcji. I nasza droga bardzo często osób pracujących z osobami odmiennymi kulturowo, językowo właśnie zaczyna się w etnocentryzmie i poprzez pracę własną, udział w warsztatach wrażliwości kulturowej bądź pracy własnej nad sobą, ukierunkowana jest właśnie na przejście w kierunku etnorelatywizmu. To, co chciałbym, żeby z tej części mojego wykładu zostało, to po pierwsze to, że kompetencje kulturowe, niezależnie od zawodu, stanowią podstawową i moim zdaniem kluczową kompetencję profesjonalną, która jest pożądana, szczególnie w kontekście szkoły, szczególnie w kontekście edukacyjnym. I kompetencja ta, poza tym, że może być zdobywana poprzez samokształcenie, czy to poprzez czytanie, uczestniczenie w szkoleniach, takich jak to, może być również rozwijane, szczególnie w zakresie postaw, w trakcie szeregu różnych treningów wrażliwości kulturowych, treningów antydyskryminacyjnych, do udziału w których bardzo Państwa zachęcam, szczególnie w kontekście myślenia o swoim dalszym rozwoju zawodowym.